Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś Residence. Good morning. How are you? Morning kiss. Dzień dobry wszystkim w nowym dniu. Słuchajcie, mamy poranek, idziemy znowu otworzyć budowę. Ale to nudne, co? No ale tak to jest, jak się mieszka na budowie. Przynajmniej mam bardzo blisko do pracy. Zobaczmy, ilu dzisiaj pracowników i czy koparka przyjedzie, bo to chyba najważniejsze. Ja jestem nadal chory. Nie wiem, co to jest. Po prostu ból gardła. Nawet flegmy nie ma albo coś, ale da się z tym żyć, tak wam powiem. Da się z tym żyć. Będziemy dzisiaj kończyć też zadaszenie tutaj, tej strony, ale brakuje nam jednego elementu. I co? No i módlmy się, żeby koparka przyjechała. Potem parking też jest ważny. Słuchajcie, będę odpowiadał w niedługich komentarzach, dlaczego ta rura jest tak płytko. Nie może być głębiej, tak wam powiem. Chciałbym, ale nie może być. Mamy godzinę 8. Dzisiaj, 24, 3 zgaduję. Zaraz wam powiem po rozpoczęciu budowy. Leniwe poniedziałki na naszej budowie. 24 osoby na budowie. Miało być 25, ale jedna coś tam nie dojechała. No ale i tak dobrze. 24 to i tak jest dużo, dużo więcej niż ostatnio jak byliśmy, słuchajcie. Jak w grudniu. Jakbyśmy mieli cały czas 24 osoby na budowie, to byśmy już mieli dawno, dawno skończone. Słuchajcie. Kontynuujemy dzisiaj zalewanie tutaj bimu ogrodzenia. Czekamy na koparkę. Też zaczynamy plastrować budynek pracowniczy nad dachem. Płytki oczywiście w środku, baseboard, glue. Tutaj, jeśli o to chodzi, tam będę patrzył, jak oni to robią, bo jeśli będą dobrzy, no to potem będziemy naprawiać i kontynuować, zakończać te pokoje, apartamenty, ale to już mówię w pojedynkę, nie kurde masowo, jeżeli się nie da ich pilnować. Więc bezwieczna pogoda, bardzo gorąco no i kolejny dzień musimy ich przypilnować, zobaczyć co robią. Widzimy się zaraz, jak zaczną coś ciekawego. Jelin pilnuje tutaj, pomaga. Wreszcie robią to, co chce, mam nadzieję. Jest? No jestem ciekawy, czy dzisiaj będzie koparka, czy nie. Miała być wczoraj, ale jej nie ma. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Bo żeby pójść dalej, to potrzebujemy... O, nie odbiera telefonu. A więc dzisiaj zalewanie, więc przygotowują się do zalewania. Czyli noszą cement, noszą... But ask him, maybe he used the irrigation. It's the reason. No water that one. But irrigation we have? Or he use? No jest, no to come on. Because I will tell Agnes to buy the water. Dobra, pożyczamy nasze rusztowanie. Tak sobie teraz myślę, że tą jaskinię za wąską zrobiłem. Powinna być 30 cm szersza. No ale nic. Fajnie to zaczyna wyglądać. Musimy skończyć jaskinię, żebyśmy mogli wreszcie zamówić sprzęt do basenu, skończyć płytki, zacząć go zalewać, filtracja, wszystko, chlor i tak dalej. Mamy już umowę podpisaną z firmą, która zajmie się basenem, przygotowaniem i tym pierwszym oczyszczaniem, bo to jest najtrudniejsze. No bo tam bardzo dużo chloru, trzeba wtedy wyczyścić, prawda, ustawić pompy, bo pompa będzie zmiennoobrotowa, także w nocy będzie działała, ale na bardzo niskich obrotach, żeby tego nie było słychać. Tak, też czekam na ekipę, która zamontuje klimatyzację, będziemy zmieniać klimatyzację w pokoju elektrycznym.
tak żeby tam było naprawdę 25 stopni, bo 25 ma być w pokoju elektrycznym i też tam, gdzie będą pompy. No, żeby ta cała elektronika rdzanie zachodziła i była w pokojowej temperaturze. Tutaj też zaczynamy plastrować tam, plastrować, tynkować ścianę nad dachem, tym co zrobiliśmy. Tu jeszcze z tej strony będzie trzeba zrobić zadaszenie. To też czekamy na jeden element. Potrzebujemy taki 2x2 czale. Tutaj już zaczęli robić płytki w pokoju pracowników. Tutaj pożyczamy te rusztowanie dla ile? 2, 4, 5. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5. No. Pożyczamy rusztowanie dla Aizy i Briana, bo oni tam będą sobie plastrować coś. Powiedzieli, że na miesiąc potrzebują. Tamten płot chyba, z tego co wiem, będą robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i zaczęliśmy wylewać. Pójdziemy zaraz na górę. Pokażę wam, jak tutaj wylewanko. Tutaj musimy kończyć tą część. Tak samo jak tam musi być zrobiona ta część. Trochę słabo to zrobione. Powinno być troszeczkę inaczej, no ale tutaj Redzi przygotowujemy się do podłączenia wastewater, czyli tej brudnej wody do naszego tanku z apartamentów. Musimy to zrobić przed przyjechaniem koparki i tego zasypaniem. Tak samo podłączenia tutaj septic tanku. Ale kaskada jest troszeczkę do poprawy według mnie. Będziemy potem o tym mówić, bo z tej strony kaskada musi mieć dłuższe tak naprawdę te strony i ona musi być wyżej po tej stronie niż po tamtej, bo jak będzie tak, to cała woda będzie leciała tutaj w róg, a tego my nie chcemy. Chcemy, żeby ona spływała sobie tak bardziej, wiecie, do środka. To jeszcze jest do poprawy, ale muszą na to zwrócić uwagę, no bo w tym momencie cała ta woda stamtąd będzie leciała tam, a ona powinna być bardziej wystawiona do przodu. Dłuższe powinny być spadki z tej strony, a z tej krótsze po prostu. Będzie potem poprawka. Będzie poprawka. Tutaj oczywiście zrobimy jakieś kamienie, żeby to zabezpieczyć, ale też nie chcemy, żeby to tak cały czas waliło w tą stronę zjeżdżalni. Tutaj dalej robimy scaffolding i przygotowujemy się do stawiania halobloków na górze, potem beam. Malarz maluje i tynkuje, a pokażę wam, bo zatynkowali wczoraj, nie pokazywałem wam zatynkowali te rury od klimatyzacji. Ładnie to nie będzie wyglądało w jednym pokoju, no ale nie zrobimy wszystkiego. Tutaj wylewają to, co wczoraj, to dzisiaj będą wylewać. Mamy pierwszą. Widzicie, tu zostało zrobione, dzisiaj będzie, no, troszeczkę wystaje, ale mniej niż w drugim pokoju, chyba więcej wystaje. Pójdźmy zobaczyć. No, tutaj dużo więcej wystaje, no ale tak musi być. Tu jest dużo bardziej widoczne. Nie przeskoczymy tego. Taki był pomysł wcześniejszy. No i nasza kaskada od góry. Miało być, elektryka w każdym pokoju miała być taka sama. Tamten kabel dla routera do każdego pokoju. Ale oczywiście w pokoju numer 4 zapomnieli o tym kablu i nie wiem, czy ten kabel jest, czy go nie ma. Ale zaraz pójdziemy na balkonik. No nie ma. Powinien być, a nie ma. A bardzo go chciałem. Tutaj wnoszą drabinę w jedną, w drugą stronę. Potrzebują drabinę, żeby tam wchodzić.
No najbliższe 2 godziny to będą to wylewać. Trochę tego będzie roboty. No i tutaj zaczniemy robić zbrojenie, tak? Tędy wejdzie. Okej. Na pewno w tym miejscu, bo rura przelewowa musi być powyżej rury wejściowej, najdalej w tym samym miejscu. Na zewnątrz. Dobra, niech sobie pracują, zobaczymy co wyjdzie za godzinkę, półtorej. Gangnam Style. Wszystkie dzieciaki były tak zadowolone idąc do szkoły, co? No tak, You want go to school, Mati? no tak. Bye, Mati. Boy. Dobra, idziemy, bo Bigot po. półtorej godziny w szkole. Dzisiaj ja zawożę Mata i potem półtorej godziny, 2 godziny z nauczycielem. Mierzymy naszą strzałę. Nie wiem, czy pamiętacie opona. Po napompowaniu nie ma co prawda wentyla, bo jeszcze nie znalazłem. Nie schodzi powietrze. Skakuj. Skakuj i zapinaj pasy. Masz już jest samodzielny, tak? No to szybciutko, bo muszę włączyć klimatyzację, bo w samochodzie jest bardzo gorąco. No. Jadę, bo Agnes pojechała po adhesiv, klej do płytek, bo oczywiście całe zjedli. Zjedli i nie ma nigdzie. Wykupiliśmy cały, Taxi. Thank you, taxi driver. wykupiliśmy cały klej w okolicy. Heavy duty, bo to taki... O, ktoś do mnie dzwoni, pewnie nie chce. Did you buy a clay for us? No. Gotowy? Tak, gotowe, sir. Gotowy, ser. Szkoła angielska. Po angielsku masz zajęcia? Nie, po polsku. No co ty mówisz? Czy po filipińsku? Po polsku. Aha. Tata, today the park in the school. Tak, to chodź, pójdę zobaczyć jak to wygląda. Bo zawsze to siedziałem w samochodzie, a Jerlin go zaprowadzała do szkoły, ale wam nie pokażę. Więc powiem wam później. Salę bez klimatyzacji. Około 8-9 osób w sali, w jego grupie. No też troszeczkę uczą, prawda, zasad takich filipińskich, że z nauczyciel jak przychodzi, no to się przykłada, no szacunku do starszych osób, to się nazywa tak. No, ale fajnie. Dużo dzieci jest właśnie z rodzin mieszanych, prawda, tutaj w przedszkolu. Zajęcia są w języku angielskim. No i będzie pewnie chodził od przyszłego roku tutaj. Gdzieś się musi, znaczy będzie chodził. Będzie chodził tutaj i w Polsce. Wiadomo, 800 plus zawsze trzeba wziąć. Nie, to chociaż prawdę mówi, wiecie? Ale chcę, żeby Mat się jednak miał egzamin dyplom w Polsce, a nie filipiński. Bo tutaj co najwyżej to może się nauczyć bawić, zrelaksować, a nie czegoś głębszego nauczyć, że tak powiem. Dobra. Wracamy na budowę. Zobaczmy co tam robią. To jest, wiecie, tylko półtorej godziny, bo to jest summer class, tak? Tutaj normalnie jeśli chodzi o zajęcia, no to to na przykład w Rajskim Życiu z Kurnikiem mieliście dużo, bo tam jego córka chodzi. To wiecie jak to tam wygląda. Dobra, to jest szkoła prywatna, nie państwowa, tak? Ale nie jest to jakiś strasznie duży koszt, jeśli chodzi o to. O szkołę. Nie tak jak w Polsce. Za przedszkole muszę płacić 1200 zł za dziecko. No. Tutaj 1200 to pewnie z 10, z piątka dzieci będzie mogła tak naprawdę chodzić. Dobra, widzimy się na budowie. Zobaczyć, co zrobili w 2 godziny. Dzisiaj pewnie zaczniemy już robić nasz stary płot, kontynuować, bo koparka do tej pory nie przyjechała. Tutaj zaczęli plastrować. Jak widzisz, niedużo. W ogóle w 2 godziny tyle zrobił? To jakby nic. I strasznie dużo zajmuje ten layout, czyli pomiary, wymierzanie. Ile tego cementu pchać na tą ścianę? Prawda? Tak to tutaj wygląda. Sporo, sporo. Zobaczmy sobie, jak płytki w łazience. No, zostało 2 ścianki tak naprawdę. Cokoły. Jak cokoły u nas.
Ej, dużo tutaj. 4 osoby. O. No to mamy 45, to nam zależy na tym. I cac. No i super. No i kolejny ten. Kolejny pojemnik, czyli na 1 około 2. Dobra. Czyli zeszło około 2 pojemników, jeśli chodzi o klej do płytek na jedno pomieszczenie. I 4 te. Tutaj się bardziej o to bałem, że będzie widoczne, ale nie będzie widoczne. No jest ok, potem tylko gładź i będzie cac. Przerwa teraz 12, 15 minut przerwy. Zaraz zapytamy się Jerin, czy wylali wszystko, czy nie. Finish pouring? No, not yet. Not yet. That's the one. A, bo zaczęli tam tynkować, tak? W środku. Already make the. Teraz przygotowali pod rurę, jeśli chodzi o wastewater i That's the start. You see that pipe? No, yeah, bigger than from apartment. no, the pipe from there. You From make the hole there on the. here, yes? Ah, You there. do not understand. Ah, there make one more hole. Yes. I didn't see. No, from here. No okej, can be like that. Jesteśmy tutaj, tędy wpada zużyta woda, a z drugiej strony na podobnym poziomie, żeby się tank nie przelewał, idzie w drogę. W drogę, gdzie będziemy mieli kolejne te. Tutaj, why you say it's not finished? It's finished, yes? Why you say not finished? It's finished. Last filler. No start filing there, yes? No, that one there's. Well, no to there needs pouring too. That's why before they make. In my opinion, to better here left and start filing here. This is my opinion. Why? But where you want file here? No. This is maximum. This is end of the fence. They already stopped for the pillar. No, need finish this, yes? What, pour that filler last one, yes? And to later that one, because that one is not Yes. pour here. Yes, yes, you know. And after that can start filing here Yes. the hollow block. Yeah, this in this 1 meter. Need tell them to remove my camera and give you. No, not no. No yeah, 1 meter is more than the camera. Right there. Marjorie is coming and she just start her journey going here. Whoa! I'm thinking It's 8 hours. going to go because she No, doesn't know. No she arrived on the evening. No if she starts from Cebu City, Yeah, Jerin the czeka- South bus. South Jerin bus. czeka na znajomą, ale ona dopiero wystartowała. It's 7-8 hours to the bus. Go. No, up to you, I don't know. What is your plan? It's the Filipino style, you know. If she starts 8 a.m., 5 a.m., she's here, yeah? Yeah, but she's working. She doesn't sleep. She sleep only. No tak, no, pracowała i nie She's also od razu po pracy wyjechała. Yes, I know. We have special. No dobra, no słuchajcie, tak jak tutaj widzicie, tam zaczęliśmy tynkować w środku. Added the Sahara to that one? I don't know. I didn't ask. Where's the? No. No to ask is added Sahara or not, because it's all the time water there. And added Sahara. Takie basic things zaczęli robić, ale nie wiadomo, czy dodali Sahary, czy nie. To słyszałem, tak. No Jerin też jedzie do domu na jakieś tam obrządki. I go hide because it's too hot. You need to confirm the Sahara after break. Hello guys, welcome to my channel. It's Tata with delivery, and tomorrow is a pajama party. See you tomorrow. Piżama party. Słuchajcie, no to jest jeden z plusów mieszkania właśnie tutaj, gdzie mamy resort, to że do przedszkola jest dosłownie pół kilometra.
takiego przedszkola właśnie dla dzieci obcokrajowców, half. Tak, no i dużo jest takich. No i po angielsku, prawda? Nie do zwykłego przedszkola, a to nasza budowa. Skończyli wylewać dzisiaj tutaj. O. Nakakasi kapukayata Sumini nakakasi kayo Tata, Yes. our school also Filipino national song. Tak? Macie narodową piosenkę? Hymn filipiński? A jak brzmi? Co? Ty nie znasz jeszcze hymnu polskiego, a ty już filipiński znasz. Coś tu jest nie tak. Najpierw musisz znać. Kamikasa kasi pakuyagata samnikasa kasi kayo. Ty jesteś Polakiem czy Filipińczykiem? Half. Pół na pół. A znasz polski hymn? Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No, będzie trzeba poduczyć trochę tutaj mapa. How did you know that song? No, też się uczyłem w szkole. Wiesz? Pójdziesz do szkoły, będziesz miał się nauczyć. Tata, how Dojechali. everyone know that? Widzimy się później. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj Jerlin zarządziła, że zupę dla pracowników Lidia gotuje. What is this soup? Jak zwykle sinigan. Kupiła specjalnie gigantyczny, zobaczcie się, kubeł, żeby mieli sinigan. O, jajka jeszcze. Ho. I trochę trawy. Really? Więc będą zadowoleni. That's yours? Zupa sinigan. A goście oglądają nasze vlogi. Myj rączki tam, myj. Mamy jeszcze 2 godziny pracy. Pójdźmy zobaczyć na budowę, co tam się dzieje. Słońce oczywiście strasznie daje codziennie. Jest to, można powiedzieć, idealne miejsce na wakacje. Nie wiem, czy tutaj, czy ogólnie, ale Filipiny w lato macie zagwarantowaną pogodę przez 4 miesiące. Dobra. Przejdziemy się i pokażę wam co nowego. Brakuje materiału. Dzisiaj znowu wydaliśmy kupę kasy. Tutaj zostało prawie zaplastrowane całość. Został dospawany tutaj ten profil. To jest 2x2, 5x5 cm. Do niego będziemy montować tutaj, no żeby to zakryć, tak, żeby ładnie to wyglądało. What's up, Lily? Go to mama. Mama go after a few minutes. Słuchajcie, tutaj zostały zamontowane już wszystkie listy przypodłogowe. I też jest 45x45. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o łazienkę, no to jutro skończymy. Mało zostało. Ok. A jeszcze podłoga. No ale może jutro się uda. Mati widzę tam. Dzień dobry, Mati, dzień dobry. Ah, where is the backhoe? What is that? What you order? 4 doors? Mati, don't go there. Zwróciliśmy, a teraz mają problem, że czegoś nam nie dali i że tego nie ma. Dobra, słuchajcie. Dużo się zmieni, dużo się tutaj dzieje. Mało trochę nagrywam, przepraszam. Skuwamy wszystkie płytki w pokoju numer 1. Po prostu to jest straszne, to co tutaj się dzieje. Płytki odchodzą, jakby w ogóle nie były przyklejone. Tak to wygląda. Potrójna robota.
Dosłownie, potrójna robota. Nie chcę na to patrzeć po prostu. Nie chcę na to patrzeć. Mieliście kiedyś tak? Napiszcie w komentarzu, żeby w całym pokoju zrobić sobie pokój 25 metrów, a potem zrywać wszystkie płytki? Bo ja pierwszy raz coś takiego widzę, bo tylko na Filipinach. Oczywiście mogłem tak zostawić i zaraz klient by przyszedł i była popękane płytki. Dlatego to robimy, ale... I to tylko w tym pokoju. Ja nie wiem, co tam im odstrzeliło do głowy. Słuchajcie, chciałbym tam pójść, ale troszeczkę się boję, żeby pokazać wam, bo to się tak trzyma na słowo honoru. Powiem szczerze. Nie chcę stawać, bo tu zaraz to pęknie. I need translator. Reggie, what do you think? Where water go? Yeah, in here I know, but we're talking about this side and their side. Because if we put the water from the top, everything going there. No? It- better like the outside part is little higher. No, we need to make the like slope from the side, yeah? This is one slope and second slope, yes? Yeah, to water going here, not going and splash there, yeah? I know it's foundation. Like the road, yes? When you have the curve, you have the slope and slope. Okay. Słuchajcie, no to tak wygląda nasza kochana ta zjeżdżalnia i kaskada z jaskinią. Jaskinia jest troszeczkę za mała według mnie. Przydałaby się szersza, ale teraz już za późno. Na jedną osobę, a tutaj będzie drążek. Sobie tak wymarzyłem, że chcę mieć drążek do pull-upów, do podciągania. Z tego też będzie spływała woda. Ale tutaj chcę, żeby to był taki cement i po prostu wyszlifować to na gładko. O. Czekajcie, bo to jest tutaj niebezpieczne chodzenie. Więc jeśli chodzi o nasz mur, no to wygląda to w ten sposób. Zaczęliśmy robić layout, zaczęliśmy stawiać halobloki tutaj. To jeszcze nie jest metr, to jest pół metra. Jeszcze troszeczkę. Kamerę przerzucili mi tam. No i w takim tempie może to skończymy, prawda? Bardziej martwi mnie to, że koparki nie ma. A jak koparki nie ma, to teren dookoła jest niewyrównany. Musimy zacząć to sprzątać. Póki jeszcze mamy ręce na pokładzie. No tutaj jest załamka po prostu. Pokój numer 1. To jest najbardziej pechowy pokój w całym resorcie. Myślałem, że 6. 6 i 1. Pierwszy i ostatni. O, widzę, że naszego głównego tego zaczęli nazywać już brygadzistą. Ho. Tutaj o. No komento. A jak to tutaj wygląda? To wygląda tak. O. No, to dzisiaj jeszcze będzie skończone. Fajnie. Tutaj macie zbrojenie podtrzymujące jedno, podtrzymujące drugie. Zapytacie się, dlaczego nie tam? Bo tam za tą ścianą jest septic tank, więc nie, i on jest do wysokości właśnie mniej więcej tutaj, więc to nie ma problemu. Tu jest trzecie, no a tutaj też jest zbiornik na brudną wodę, też to będzie wspornik dla tego wszystkiego. No i tutaj na tym pójdzie oczywiście wylewka, no i będzie takie miejsce, prawda, coś tam sobie zrobimy, zadaszenie, jakieś coś tam, no jakie, może jakieś płytki, zobaczymy. Muszę zrobić jeszcze kolejny budynek, to jest śmieszne, ale to po prostu poza naszymi myślami jest, bo 2 osoby będą stay in, czyli mieszkać w resorcie i to będą faceci, więc ten budynek będzie dla kobiet jeden, potrzebuję drugie pomieszczenie dla facetów. Nie będę już robił łazienki, po prostu robiąc swój parking,
Zrobię też pokój tam dwuosobowy, tak żeby mieli gdzie spać. No i tyle. I to według mnie wystarczy. Wiecie, oni śpią do tej pory w barakach, no to jak będą spali, kurde, w pokoju murowanym, gdzie im się nic nie będzie lało, nic nie wiało, będą mieli wentylator, prąd i wszystko, no to będą zadowoleni. Prawda? A potrzebujemy, no Jenny chce tam jedną osobę z rodziny, uznałem, dobra, jego zaakceptuję pod warunkiem, że nauczy się po angielsku mówić troszkę chociaż. No i pokój załamka. Tak? Tutaj kończymy. Tutaj widzicie, to jest 2x5, 2 cale na 5 cali. Nie wiem czemu ten nie. I on będzie, potrzebują dwa, jeden do wycięcia i drugi do tego. I to będą właśnie te górne barierki. Tutaj. To jest górna i tu jeszcze będzie 10 cm, będzie druga. Tak jak tam, tylko tam jeszcze nie została zamontowana, bo mój plan był taki, żeby zrobić to troszeczkę taki, powiedzmy, lepiej i żeby było drewniane, ale odeszliśmy od tego pomysłu ze względów na koszty, na czas oczekiwania, no i na to, że szybko się psuje, prawda? Jutro prawdopodobnie najdalej po jutrze zaczniemy naprawiać błędy w pokojach, żeby było to miało ręce i nogi. Tutaj widzicie, dotąd zostało tutaj przyłączone i drugi będzie stąd. Prawda? Tu, dotąd i tu będzie spadek. A to już jest zrobione, czekamy też na zaciski, na coś tam, żeby zrobić tam barierkę. Też dzisiaj chyba, jak dobrze pamiętam, wzmocnili drabinę, bo ostatnio po niej wchodziłem i była niewzmocniona, zaraz zobaczymy. O, tutaj teraz zrobili mocniej. Dobra, to trzeba pomalować i wykończyć. Dobra. O, i wzmocnili, założyli opaski na rurach, też już się nie dygocze. Tu zostały założone, to jest woda ciepła i zimna. Zimna będzie szła do góry, ciepła do dołu, do pokojów. A tutaj mamy nasze ogrodzenie. Ta górna, chyba ostatni level halobloków to będzie metr, tak? Koniec. I potem stąd będziemy musieli, zrobimy zakręt i zrobimy sobie słupik gdzieś do tego, tak? Do tego albo do tego, tak żeby nie robić po całości, bo to jest zbędne. I tak z zewnątrz będziemy mieli wiele metrów. Ale spokojnie, patrzcie ile rusztowania opłacało się. Pamiętajcie, jak robicie budowę mniejszą lub większą, kupcie rusztowanie metalowe. Zaoszczędzicie bardzo dużo pieniędzy. Wierzcie mi. Zwłaszcza jeśli to będzie, nie wiem, nawet domek 200-metrowy, to już się opłaca. Nawet 150, potem to sprzedacie. Każdy to weźmie, albo jak będziecie chcieli się bawić, to będziecie wynajmować. My tyle straciliśmy pieniędzy, dobre z 20 000, jak nie więcej, jak nie za 30 000, tylko dlatego, że robiliśmy rusztowania drewniane. Więc zobaczcie sobie, teraz już mamy zrobione rusztowania i to nie było drogie, bo to kosztowało, rusztowanie nam kosztowało łącznie, nie wiem, z 6-7 tysięcy. To nie było dużo pieniędzy. To był taki głupota nasza i głupota ludzi, z którymi współpracowaliśmy, że nam nie powiedziała, że naprawdę jestem wściekły na to, ale co poradzisz? Co poradzisz tak naprawdę? Nic nie poradzisz. Za dużo. 30 osób uznaje, że po tych 2 dniach, 3 dniach 30 osób na tej budowie to jest za dużo. Nawet teraz jest za dużo. Mamy jedną ekipę, która skuwa, jedna osoba kończy płytki w pokoju pracowniczym, 4 osoby robią tutaj kaskadę. Wcześniej były 3, teraz 4. Tam jeszcze kończą troszeczkę i potem tamci zostaną przeniesieni znowu na ogrodzenie tutaj. Mamy metr zrobiony, to będzie koniec tak naprawdę naszego ogrodzenia. Widzicie samochód? Teraz go widzimy. Jak zrobimy o metr ogrodzenie podniesiemy, to samochodu nie będziemy widzieć. To był samochód taki średnioterenowy, więc ciężarówka może was zobaczy z balkonu, ale już samochody osobowe, czy jak ktoś będzie przechodził, nie zobaczy z drogi. Dlatego to jest powód, dlaczego taki duży, wysoki mur z tej strony, tak? Tym bardziej, że będzie ciszej, bo czasami po tej drodze jeżdżą jakieś ciężarówki. Jak będzie zrobiona barangajowa droga, no to na pewno będzie jeszcze głośniej.
Ogólnie mały tutaj ruch jest, bo tutaj nie ma po co jeździć w tym momencie. Później no zobaczymy, jak sprzedadzą tą działkę tutaj i tamtą tam, to może będzie większy ruch, bo z tamtej strony tak naprawdę za naszego domu, no tam jest kilka domów i oni mogą w drugą stronę jeździć albo w tą. Najczęściej jeżdżą w drugą stronę, więc dlatego taki mały ruch jest. Te korty pickleball, co zrobili je tam, no to one praktycznie nie działają. No ja nie wiem, raz w tygodniu widzę kogoś tam albo i to nie. Już od 2 tygodni nikogo tam nie widziałem. Więc możliwe, że pierwsze korty, które zbankrutowały. Ale tak to jest, jak ktoś bez pomyślunku zrobi. Chociażby było fajnie, do Rafała jest blisko, ale już na piechotkę trzeba trochę przejść w tym upale. A tutaj by było fajnie, bo ktoś sobie może wyskoczyć, nawet tak z dziećmi pobawić się na 5 minut, żeby nie iść aż do Rafała. Ale spoko, jakiś transport się zorganizuje tutaj dookoła komina. Skuterki też będą do wynajęcia, więc będzie ok. Jadę zaraz Jelin odwieźć, Jelin jedzie do rodziny, więc zostaję sam z dzieciakami. To jest jakaś tradycja taka, że 40 dni po pogrzebie się rodzina spotyka. Nie wiem, dlaczego Jelin nie chce, żebym jechał. Pewnie dlatego, że nie był bankomatem ogólnie. No ale ja zostaję z dzieciakami, a Jelin tylko jedzie, prawda, z kuzynką i z koleżanką. Ja zostaję z Agnes i z Rią i z dzieciakami. No też dlatego zostaję, żeby pilnować budowy. No bo jednak sporo tego tutaj jest do pilnowania. Podoba mi się mój projekt. Jak będzie skończony, to będzie mi się podobał jeszcze bardziej. Problem jest z doborem farb do basenu. Nie ma za dużo kolorów farb do basenu. Ja chcę, żeby były brązowe te zjeżdżalnie, a tam najczęściej niebieskie albo coś. A chcę, żeby były brązowe, muszą być takie śliskie. Ktoś tam mówił, że ktoś będzie się zdzierał tyłek. No nie będzie się zdzierał. Byłem na takich zjeżdżalniach betonowych wiele razy tutaj na Filipinach i tam się nic nie zdziera, a moim zdaniem jest dużo lepiej niż plastikowe. Widzicie? Więc pokój numer 6, najgorsza łazienka. Nic dodać, nic ująć. Zobaczmy, czy zostało. Na razie zostało pomalowane. I tutaj to będzie tak wyglądało. Strasznie to będzie wyglądało, ale coś zrobimy z tym. Nie dało się inaczej. Zostało pomalowane neutralizerem. Takim przyspieszaczem, prawda? Do cementu. Może mu się uda dzisiaj tam przyspawać ten dach. Fajnie by było, chociaż nie wiem, zostało 50 minut. Sąsiad też tam dalej pracuje. Może bym się do niego przeszedł, zobaczyć, co tam. Ale to już bez kamery. Do sąsiada bym częściej chodził, ale nie chodzę, bo nie słyszy. On ma 80 lat, do niego trzeba krzyczeć. I nie wiem, czy mnie lubi swoją drogą. Może mnie nie lubi. A zobaczcie, już wycięte. Teraz będzie spawał. Tutaj i tam. Lepiej mi się, widzę, że lepiej to wszystko idzie, jak Formana nie ma. Ojej. Nie wiem dlaczego. Wiem, że na kolejną budowę to 20-25 osób. A lot of peso, you know? This we can use one more time? No comment. I'm first like that situation, first like that I hear. You see, I sent the picture who do that because I find in the record. Like he don't put the water here. Yeah, it looks like he don't put the water because it's the cement with the sand. Yes. Kayo sa kanya camera nito. Kayo sa kanya camera. No i dobra. Pójdę jeszcze zobaczyć, pokazać wam z drugiej strony, co się z koparką dzieje. Do you have some information from Geralt? Oh. But he know when go back?
Może jutro po południu, no. Opóźnia nas, opóźnia nas. I to bardzo bym powiedział. Pójdźmy sobie na górę. Tutaj zobaczcie dach, jak to wygląda. Opa. Tutaj go trochę zagina. No i dobra. To jak teraz, wiecie, sobie myślę, to tak poza ogrodzeniem to dużo nie zostało do roboty. Plastrowanie ścian, no to będzie ciężkie sprawa. Tutaj oczywiście trzeba jeszcze gładzie zrobić, pomalować, bo te filary będą ciemnobrązowe. Tutaj te tu też, to też ciemnobrązowe, tak jak tam. A jasnobrązowe będzie wszystko inne. Czyli ta ściana, tamta ściana. A tutaj sufit też będzie ciemnobrązowy. Ale wiem, że jak pomalujemy to na inny kolor niż biały, to nie będzie to prosta ściana. Będzie musiała być jeszcze raz zrobiony gładź. Bo na białym tego nie widać po prostu. Albo musisz mieć bardzo mocne światło. A tutaj światła nie użyjesz w ciągu dnia, bo jest za jasno. Po prostu. Nasza kaskada i zjeżdżalnia z tej strony. Pytaliście się, no to mi od jednego do drugiego jest 6 metrów, 5,80. Nie są w stanie się zderzyć, gdyby wpadli do wody w tym samym momencie. Tak naprawdę. To jak wpadną 2 metry, to jest maks. Nawet ciężka osoba, ale to będziemy testować. No i ogrodzenie mamy zrobione stąd. Mamy, kurde, wystarczająco dużo rusztowań, żeby to robić. No i potem od razu plastrowanie, zwłaszcza w tej części tutaj resortowej. To jest dla nas najważniejsze. Ta nasza strona, jeśli chodzi o naszą stronę, to będziemy robić dopiero później. Plastrować, wzmacniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już jest na późniejszym etapie. Mam nadzieję, przed wyjazdem do Polski uda nam się wyrównać teren tutaj w resorcie i zamknąć ogrodzenie. Zostało niecałe 2 tygodnie. No ale tak, no ostatnio 10 pracowników bierze sobie 4 dni wolnego teraz. Więc może być słabo. Szkoda gadać. No dobra. O, tutaj widzicie, montuję zewnętrzną część. Tak to wygląda. No i tam kończy. Co prawda, kurde, nie jestem zadowolony z tego, jak tam kończy, bo robi to cały dzień. Trochę długo, że tak powiem. A tam krówki się pasą. Woda z irygacji, widzę, nie leci. Albo leci do sąsiada. Tak to tutaj wygląda. Jeszcze kamery muszę pociągnąć. Mają problemy z ciągnięciem kamer. Tak naprawdę. O. No. Tam się zastanawiałem, co z tymi płytkami. Odkąd nie ma Furmana, to widzę, że sobie między sobą sobie pomagają. Podpowiadają i tak dalej, sprawdzają nawzajem, co jest fajne. Mam tak naprawdę 1, 2, 3, 4 osoby takie bardziej kumate. Mamy 10 laborów, czyli pomocników i 2 płytkarzy i resztę to są murarze. Ale 4 jest takich od wszystkiego, można powiedzieć. No, od wszystkiego do niczego. No ale jakoś to tam będzie, wiecie. Już tyle przeszliśmy, że bardziej się nie da. Bardziej się spierdolić niż u nas na budowie się nie da. No. Meble spowolniliśmy, bo meble są gotowe, żeby przyjechały. Powiedziałem nie. Muszą być pokoje skończone, muszą być zamknięte pokoje. Także fugi muszą być położone, wtedy mogą meble wjechać. Fugi pomalować i wtedy meble. Więc meble opóźniamy jeszcze jakieś 3 tygodnie. Normalnie już by były.
Bo też jestem bardzo ciekawy, jak te meble przyjadą, jak będą wyglądały. Oczywiście będą z mahoniu, w kolorze mahoniu. Tak samo jak drzwi, polakierowane. Mam nadzieję, że za szybko się nie będą niszczyć. Bo widzę po naszym stole, jaki jest, to jak położycie coś bardzo gorącego na tym drewnie lakierowanym, to bąble potem wyskakują. Tak jak u nas bezpośrednio z patelni, z ognia zdjęła niania i położyła na ten. No i do lakierowania jeszcze raz. No commento. Więc taki mały kawałek cały dzień on robi. Nie podoba mi się to. Nasz dach nie przecieka, ale nie mam tego jak dokładnie sprawdzić, bo nie ma w ogóle deszczu, odkąd zamontowali solary. No i powiem wam, że tą część dachu prawdopodobnie będę musiał wykorzystać na zasilanie domu, bo nasz dom ciągnie około 2,5 kW cały czas, czy to w nocy, czy w dzień. I może nam zabraknąć te 2,5 kW do resortu. Dzisiaj jeszcze na koniec dam wam małe Q&A, bo tam widziałem łatwe pytania mieliście, więc muszę wam odpowiedzieć na te łatwe pytania. Jesteśmy na budynku ze zjeżdżalniami i zobaczcie sobie, jak wygląda ogrodzenie teraz. Widzimy drogę, tak? Czyli z drogi nas też widzą. Jak będzie podwyższone o metr, czyli tak naprawdę gdzieś mniej więcej do tego, to już nas nie będą widzieć z drogi. Tam tak samo chcę, żeby zrobili słup, żeby nie było widzieć, żeby nie było nas widać, jak ktoś będzie jechał na wprost. Tak? Takie moje widzimisię. No i tak po całości to dociągniemy. Tam jest nasza brama wjazdowa. Zaczniemy ogarniać dookoła. No a tutaj tyle zostało. Tutaj będą barierki, prawda, więc tutaj nie będzie do tego wejścia. Jeśli o to chodzi. Tutaj normalnie będą barierki, będą płytki położone, więc tych rur też nie będziecie widzieć, co tutaj są. No i dobra. Niech sobie popracują jeszcze. 40 minut zostało. Mama, where's my phone? Jerry nas zostawia. When you go back? Mama, where's my I phone? don't know, maybe tomorrow or after tomorrow because it depends on Mama. Na dwie nocy. Mama feelings. Stay. So guys, we're going. Ida is here. Naka-left take up. Daddy, you're being I go back after 10 minutes, okay? Maybe 20. Zaraz wrócę. Idę ich odwieźć. Ale spóźnię się na zakończenie budowy. Agnes to zrobi. Tym razem Jerry wyjeżdża, a ja zostaję. 20 minut stąd, no 15-20 minut do terminalu autobusowego. Przystanek autobusowy. Przystanek autobusowy. Go. Where I will go? I don't know. Go. Or wait for Marjorie. Marjorie, I miss 15 my minutes. sister in Christ, Franny. I don't can stop For here. worse, ano sana? For No better or parking, worse. no parking, Papa, no Tata, parking. hopefully there's still the bus because if not, I will call you back. Okay, bye. Nie mogę tu stać. See you guys. We're going to Papang party day. Oki, wracamy na budowę, chociaż już będzie po zamknięciu. Spóźniłem się na zakończenie budowy 5 minut, ale już nikogo nie ma. Jesteśmy na budowie. Tutaj zostało zakończone. Tak ładnie. Ładnie, nieładnie, ale musi być. Nie będę się czepiał. Zobaczymy, jak będzie padało. Trzeba jeszcze oczywiście zrobić... O, już polali wodę tam, widzę. Nie wiem dlaczego. Polali wodę, że tam kapie. Może, żeby sprawdzić, czy nie przecieka. Przejdziemy się jeszcze po budowie. Zobaczymy, co i jak.
co i jak tutaj w trawie piszczy. Ten pokoik Agnes, jedno łóżko, drugie łóżko, bo plan mamy taki, że będzie tutaj dla Agnes, tu będzie, pomiędzy będzie biureczko, tutaj będzie szafa, prawda, z jakimiś tam najważniejszymi rzeczami i też mój monitoring tutaj, internet i wszystko. Tu jest nasza łazienka, znaczy łazienka pracownicza. Prysznic, kibelek i te. Ile zostało? Tak naprawdę skończył dzisiaj. Podłoga została. O, to miękkie. Podłoga została. No i dobrze. Wysoko tutaj. 1,50 m wystarczy. Nie wiem, co tam to jest. Światło? A, wentylator. Trzeba tam zrobić. No i pokój. Tak naprawdę. Nie wiem, co tam jest tu. O. What you looking? Not around. Jerlyn is not in the house. She go back after 3 days. Nie wiem, dlaczego tam jest tak. Tutaj. Czemu tu jest tak? Not too high. Trzeba będzie tam to zobaczyć. Tutaj tak docięte, kurde, lipnie bym powiedział. Nie wiem, co o tym myśleć. Lipnie trochę docięte. Wiem, dlaczego szukał Jerlin. Bo dzisiaj jego ostatni dzień w pracy. Ale sorry, został wytypowany na osobę, która już nam będzie niepotrzebna. Coś tam mi się nie podoba w tej pierwszej łazience. Pytanie dlaczego? Co tutaj zrobili w tym pokoju? Kurde, tyle gruzu. Oh my god. Tragedia. Widzicie to wszystko? Tragedia. No commento. Mi się to w głowie nie mieści. W pale mi się nie mieści, powiem wam. Tam widzę, że zaczęli robić halobloki, więc sobie pójdziemy i zobaczymy tutaj. No to jest smutne, no ale jak kasa nie ma, to tak będzie. Nie poradzimy nic. No tutaj zostało wylane. Tutaj czekamy na koparkę tak naprawdę. Tam widzę, że jeszcze zostało im zrobienie jednej ściany. Dzisiaj taki bardziej lajtowy dzień. Tak naprawdę. No i tutaj zaczęliśmy robić tyle. Nie wiem, czy zostawili na jeszcze jednego halobloka, czy będą robić BIM. Chyba BIM, żeby to było trwalsze. Tak mi się wydaje. Czyli zbrojenie i będą formy robić, wylewać. Prawdopodobnie tak. I połączą to wtedy z postami, żeby było ok. No i dobra, no sporo dzisiaj roboty. Jutro kolejny dzień. Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negros ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś rezydent stoi jak sen, prawie gotowy już czuć ten dzień. Filipińska noc i polski plan, tu się spotkają serce i żal. Na dzisiaj to tyle. Nie będę wam pokazywał nic więcej. Nie ma sensu. Widzimy się zaraz na Q&A. Mam parę pytań
wam, żeby odpowiedzieć. Więc z tego miejsca teleportujemy się do mojego biura, aby odpowiedzieć na wasze pytania. Hello guys, I'm 13 years old. You have 10 years old? No, I am just 5 years old, guys. I'll get my camera. Okay. Słuchajcie, widzimy się właśnie na małym Q&A i przejdziemy z kilkoma pytaniami spod ostatnich blogów. Dobra, zaczynamy od Sławek Pupek 9050 napisał: cześć, pozdrawiam serdecznie całą rodzinę. Cześć Sławek, pozdrawiam. Michał, nie lepiej było zamontować na każdy pokój przepływowy odgrzewacz wody zamiast pojemnościowego? Nie lepiej, zrezygnowałem. W pierwszym planie był plan taki, że każdy pokój będzie miał swój podgrzewacz, ale każdy podgrzewacz to jest minimum 4,5 kW. Rozmawiając z paroma osobami, które mają panele słoneczne i nawet jak mają panele słoneczne, to podgrzewacze są bezpośrednio podłączone do linii, do prądu, prawda, ogólnego, nie do paneli, bo po prostu zabijesz tym panele. Zwłaszcza jeśli masz tyle podgrzewaczy. Jeden podgrzewacz nie zrobi różnicy, dwa nie zrobią, ale gdybym miał ich 8 i ktoś by w pewnym momencie włączył wszystkie, to moje inwertery by padły natychmiast. A to 4,5 to jest bardzo, bardzo mało, jeśli chodzi o podgrzewacz. Dlatego postanowiliśmy grzałka 1,5 kW plus panel solarny. To jest najlepsze wyjście w takim przypadku. Co tam, Mati? No, ja zabierała moja kamera. To nagraj bloga z siostrą, a ja tutaj kontynuuję mojego bloga, ok? No tak, ale moja kamera nie zdziała. Ja chciałam... Po tym jak Mat zalał kamerę, to mu się albo rozładowała, albo... Czekajcie. A, Zobaczymy, czy jest rozładowana, czy po prostu ci nie działa, bo... tata, chyba nie musimy tego. Czekaj, zaraz zobaczymy. Tata, chyba nie musimy tego. O, włączyła się. Tata, chyba nie musimy O, masz, już działa. Matowi po prostu kamera padła, taka jest prawda. Kamera padła i nie chce się czasami włączyć. Takich ten. Dobra, proszę, raz, 2, 3, nagrywa, biegaj. No tak. Teraz moja kamera. Dobra. Jedziemy z kolejnym pytaniem. MCP Cool Gaming napisał: czy będziecie robić odwodnienie w tym ogrodzeniu od strony drogi? Duża różnica poziomów i w sezonie deszczowym może mieć z tym problem. Ja bym betonowana rurki co jakiś czas w tym BIM. Słuchajcie, w drodze będziemy robić odwodnienie oczywiście i też na poziomie 0 będą rurki, żeby jakimś cudem woda zacznie się zbierać na terenie resortu, żeby ona oddawała na zewnątrz. Tak, tutaj to już jest zaplanowane i tak będzie. Mamy tego dużo, ale wiecie jak to jest na Filipinach. Potrafi padać naprawdę grubo i trzeba być na to przygotowanym. To też w prawie filipińskim jest, że każda działka, która ma dom, powinna mieć taki zbiornik, prawda, na deszczówkę. Więc jedziemy z kolejnym pytaniem. Scalar Aquarium 160L9 napisał: czemu resort nazywa się resort? A nie wiem, tak po prostu wyszło. To ogólnie oficjalna nazwa to jest Duduś Residence, a nowego budynku będzie Duduś Apartments. Resort się kojarzy z hotelem. Hotel w teorii zaczyna się od 10 pokoi, chyba resort w takim razie też, ale resort w porównaniu z hotelem to jest w teorii takie miejsce, gdzie macie spa, wypoczynek, jakieś tam inne atrakcje, z tego co wiem. Piszę czasami tak resort, ale to jest po prostu skrót myślowy, prawda? Całość będzie się nazywało Duduś Residence. Ze względów oczywiście też prawnych tutaj na Filipinach. To tyle w temacie. Jedziemy z kolejnym pytaniem. IT Master 9256. Ja się nie znam, ale ta rura nie powinna być głębiej wkopana. Powinna być. Tutaj chodzi o rurę kanalizacyjną do szamba, z pokoju pracowniczego do szamba. Powinna być, ale nie może być. Ponieważ musi być spadek, a do szamba nie może wejść głębiej niż do pierwszej komory, niż jest druga komora. Jest i tak o 5 cm za nisko. Jakbyśmy zrobili większy spadek, wkopali ją głębiej, to
po prostu no by wybijało im szambo w pokoju pracowniczym. Przynajmniej z takich moich logiki fizyki wynika, prawda? I też wszyscy się zgodzili, którym powiedziałem moje, powiedzmy, ale. Nasz błąd, że tak zrobione, no ale tutaj z tym nie przeskoczymy nic. Tutaj powinno po prostu być głębiej szambo wkopane według mnie. Za późno. Kolejne pytanie. Pitutuk 6500. A czy to zamek średniowieczny sąsiad? Tak, sąsiad czy zamek średniowieczny? No nie, zamek jest z 2024 roku. Troszeczkę wygląda jak zamek. No taki nasz urok będziecie mieli zamek, prawda? Nie wiem, jak długo będzie aż tak odsłonięty i w ogóle, bo po prostu sąsiad tam za swoją emeryturkę amerykańską pomału sobie buduje, już tam mieszka i tak sobie skrobie, ale dookoła zamku i w środku jeszcze jest bardzo rzeczy do zrobienia. Ale wiem, że już mieszka tam, więc pewnie z czasem będzie coraz szybciej to robił. Tak, jest naszym sąsiadem, no i spoko. No. Powiedziałem mu, że jak będzie chciał sprzedać, to kupię, zrobimy z tego muzeum i będziemy sprzedawać bilety wstępu do średniowiecznego zamku. Kolejne pytanie. Troyer Q. Czemu on po wycięciu wykuwa ręcznie i nie macie tam do zakupu młota? Tutaj chodzi o wykuwanie, podejrzewam, zbrojenia do wkucia się w ogrodzenie. Nie wiem, jest młot. Mamy 2 chyba nawet na budowie. Ale oni sobie lubią dłubać tym gwoździem i młotkiem. Gwóźdź, kawałek plastiku i młotek. Oni to po prostu uwielbiają i robią to w wielu miejscach. Czemu młot? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może jest jakiś powód. Przedłużaczy mamy wystarczająco dużo. No głowa mała z tym dłubaniem, no ale tak robią, tak sobie wykuwają, niech sobie tak robią. Pamiętajcie, że części ludzi nie zmienicie. I żeby zmienić, to trzeba zmienić pracownika, a możecie trafić na gorszego. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Mirosław Rosa, myślnik N3X napisał 17 000 peso to ile to jest złotych? W ostatnim przeliczniku tak naprawdę bardzo dobry przelicznik to jest 1000 złotych. 17 000 peso równa się 1000 złotych, a pamiętam jak to było 12 000 peso to było 1000 złotych. Więc teraz jest naprawdę super przelicznik, jeśli chodzi o peso do złotówki. Złotówka po prostu jest bardzo, bardzo silna, a peso jest słabsze. Dobra, i ostatnie pytanie. Edward Marek 7739. Znacie się z Polakiem Baranem, właścicielem kortu w Walencji? Tak, znam się ogólnie. W Walencji jest dużo Polaków i to jest plus albo minus, w zależności dla kogo. Tutaj, no bo sobie tam nawzajem jakoś tam mniej lub bardziej pomagamy. Z Rafałem jestem w ciągłym kontakcie, prawda? Jeśli coś potrzebuje on, to nie ma problemu. Jeśli ja coś potrzebuję, to też się wymieniamy informacjami. Wiecie, każdy jest zapracowany, ja tutaj na budowie, on tam ze swoim biznesem i tak dalej. Więc, ale ogólnie Polaków jest naprawdę bardzo dużo. Pewnie poza oczywiście blogerami, to bym naliczył, nie wiem, z 20 albo i więcej. Tutaj w promieniu 10 kilometrów. Słuchajcie, z tego miejsca to jest ostatni komentarz. Chodź tutaj. Tata. I jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny. 6-7. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, subskrypcji i widzimy się w kolejnym vlogu. Chcesz coś powiedzieć na koniec? 6769. Dobra. Trzymajcie się do jutra. Dzięki za oglądanie.